Cześć kochani, jak już zapewne doskonale wiecie, sponsorem dzisiejszego odcinka jest sklep internetowy New Craft Day, z którego pochodzą te wszystkie produkty, które tutaj widzicie. I mam tutaj na myśli płótno do malowania diamentami, starter pack, czyli długopis, tacka i żywica. Dodatkowo mam tutaj organizer na diamenciki, będziemy sobie go testować, bo takiego jeszcze w swoich zbiorach nie miałam. Plus mamy oczywiście diamenciki do tego obrazu. Na samym początku chciałabym Wam powiedzieć o dwóch bardzo ważnych rzeczach. Pierwszą bardzo istotną rzeczą jest to, że w opisie filmu macie ode mnie kod rabatowy do tego sklepu na cały asortyment minus 10%, więc myślę, że warto skorzystać. I dodatkowo kolejną promocją, na którą możecie liczyć, jest to taki bonusik. Jeżeli wydacie w sklepie $50, to dostaniecie 2 produkty gratis, plus będziecie mogli liczyć na darmową wysyłkę, więc myślę, że naprawdę warto. Tym bardziej, że produkty w tym sklepie internetowym są naprawdę świetne. Teraz już nie będę zbędnie przedłużać. Pokażę Wam dokładniej diamenciki i będziemy sobie je organizować w pudełeczku. W tym zestawie mamy diamenciki o kształcie okrągłym. Ja jestem z tego mega zadowolona, dlatego że okrągłe diamenty są dużo łatwiejsze w pracy niż kwadratowe. Przy kwadratowych trzeba się dużo bardziej skupiać na tym, aby były ułożone równiutko i dosłownie jeden obok drugiego. A przy okrągłych mamy dużo więcej luzu, więc jest to naprawdę świetne. W zestawie mamy 24 kolory i dodatkowo tutaj widzicie kolory zapasowe, takie, których jest po prostu dużo więcej niż tak naprawdę potrzebujemy. Organizer na diamenty, który sobie dzisiaj przetestujemy, znajduje się w takim plastikowym pudełeczku. On ma tutaj takie 2 klipsy, które musimy sobie pociągnąć do góry. W taki sposób się ono otwiera. I tutaj mamy połączone ze sobą po 4 takie pudełeczka. One wyglądają w taki sposób. Złączone są tutaj tymi jednymi bokami na stałe. One mają podobne klipsy, co właśnie to pudełko, które trzeba pociągnąć do góry. One się zatrzaskują naprawdę bardzo mocno i powiem Wam, że ja sama mam problem z otworzeniem tych pudełeczek i strasznie palce od tego bolą, ale myślę, że to jest plus, dlatego że mamy pewność, że te diamenciki nam stąd nie wypadną, bo nie otwiera się to tak łatwo, aby mogło się otworzyć samo. Wiecie, o co chodzi. Tutaj mamy na dokładnie takiej samej zasadzie. O, proszę bardzo. Jestem ciekawa, czy te diamenty mi się tutaj zmieszczą, ale to okaże się już za moment. I tutaj, jak widzicie, nie ma zrobionych numerków i jeżeli nie macie takich specjalnych naklejek, to możecie użyć czegoś innego. Ja teraz akurat użyję taśmy papierowej i już Wam ją pokazuję. Mam tutaj taką papierową taśmę malarską i do tego czarny pisak. Jeżeli nie macie takiej taśmy, to możecie sobie te cyferki na przykład napisać na zwykłej kartce i przykleić taśmą bezbarwną. Ewentualnie możecie próbować pisać po tym, ale ja nie chcę sobie tego psuć i po tym pisać, więc po prostu będę sobie ucinała taką taśmę na mniejsze kawałeczki. Tutaj nie idzie mi to zbyt pięknie i równiutko, ale to nie ma znaczenia. Wystarczy sobie to tutaj poprzyklejać i napisać po prostu oznaczenia takie, jakie mamy na tych woreczkach. Teraz przede mną rzecz najfajniejsza, czyli przesypywanie diamencików i w ogóle dajcie znać, jak jest u Was, ale u mnie
ta cała organizacja nowego projektu to jest naprawdę chyba moje ulubione zajęcie i o wiele bardziej lubię przesypywać te diamenty i sobie to wszystko organizować niż sam proces wyklejania. Ale znowu przy hafcie krzyżykowym jest zupełnie inaczej i zupełnie na odwrót, więc jestem ciekawa, jak jest u Was. Koniecznie dajcie znać, co wolicie bardziej, organizację czy samo wyklejanie, a ja zabieram się do przesypywania diamentów. Jak widzicie, wsypałam sobie diamenciki już tutaj do pierwszego pudełeczka i niestety te diamenty mi się tutaj nie mieszczą i nie przewidziałam tego, że ten organizer będzie bardziej przystosowany do mniejszych projektów niż takich dużych. I dodatkowo, kiedy wsypuję sobie tutaj te diamenciki, no to większość mi tutaj wypada, przynajmniej pod koniec wsypywania. No i teraz nie za bardzo wiem, jak sobie to organizować, żeby mi nie zostawało wszystko w torebeczce, bo no, nie mieści mi się to tutaj. Więc może po prostu zmienię organizer na jakiś inny i przesypę to po prostu do innego organizera. Ten jest fajny, naprawdę ma potencjał, ale przy mniejszych projektach i na pewno go przy innym projekcie wykorzystam i Wam go pokażę, a teraz będę musiała niestety go zmienić na coś innego. Diamenciki są już posegregowane, wrzuciłam je do takiej dużej walizki. Ja w tej walizce mam pochowane diamenciki do 2 projektów. Te z jaśniejszymi oznaczeniami tutaj u góry to są diamenciki do takich moich rybek, takiego, nie wiem, morza, jakiegoś kadru pod wodą, a tutaj te ciemne to są właśnie diamenciki do tego projektu, więc fajnie mi się tutaj wszystko zmieściło. I teraz najwyższa pora pokazać Wam obrazek, który będziemy dzisiaj wyklejać. Obrazek jest tak duży, że nie mieści mi się w kadrze, ale przedstawia on taką a la galaktykę, coś tego typu. Ma piękne kolory, mega mnie to urzekło i uznałam, że to jest coś, co po prostu chciałabym zawiesić na ścianie. Rozmiar tego obrazka jest dość spory, dlatego że jest to 70 na 40 cm. Jak widzicie, mamy tutaj 24 kolory i teraz rzecz bardzo ważna, o której Wam przypominam. Ja to zrobiłam już wcześniej, ale w ramach takiego przypomnienia. Zanim zaczniecie wyklejać, spójrzcie, czy numer na obrazku pokrywa się z numerem na torebeczce Waszych diamentów. Jeżeli nie, oznacza to, że diamenciki są z zupełnie innego zestawu i po prostu nie ma sensu zaczynać takiego zestawu i wtedy musicie zgłosić to sprzedawcy, od którego kupujecie. U mnie, jak widzicie, wszystko się zgadza, więc mam pewność, że diamenciki mi tutaj pasują.
Ja tym razem chciałam spróbować takiego sposobu z TikToka, dlatego że bardzo dużo osób widziałam przykleja, zamiast tej przeźroczystej folii, przykleja papier do pieczenia, później robi sobie takie różne oznaczenia cyferkowe i przykleja, no i wycina sobie takie kwadraty. Uznałam, że to jest mega super i chcę tak zrobić. I teraz odkleję sobie tą folię przeźroczystą i właśnie przykleję tą folię do pieczenia, ten papier. Przyklejenie tego papieru było trudniejsze niż mi się wydawało. Pod spodem jest bardzo dużo bąbelków powietrza, ale to jest naprawdę super sposób, dlatego że zobaczcie, całe płótno mi się wyprostowało i nie muszę teraz tego niczym podpinać. I to jest naprawdę wow, o tym nikt nie wspominał, więc ja będę tak robić, bo to jest super wymiana. I teraz narysuję sobie jakieś kratki, mniej więcej, i zobaczymy, ile mi tych numerków wyjdzie. Pocięłam sobie ten papier na części i nawet się nie starałam, żeby to były równe części, tylko specjalnie robiłam tak, żeby było jak najbardziej nierówno, żeby one były różne, dlatego że teraz będę pisała sobie numerki, zrobię Wam zdjęcie na Instagrama i będziecie mi pisać, które numerki mam wykleić, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Te obszary będą różne. I później Wam pokażę, jak będzie wyglądał efekt końcowy z takich różnych numerków wyklejonych, różnych części obrazu. Sama jestem mega ciekawa, więc lecimy. Niestety pisanie po tym moim papierze nie było zbyt dobrym pomysłem, dlatego że w ogóle nie widać cyferek, więc mam inny pisak i przykleiłam sobie taśmę i teraz spróbuję pisać po tej taśmie. Wszystkie numerki mam już powpisywane i przepraszam za te dźwięki, ale to po prostu mikser. Teraz robię Wam Insta Stories, wrzucam zdjęcie i czekam na Wasze odpowiedzi, a za chwilę siadam i będę sobie to wszystko dalej wyklejać.
Witam się z Wami jakiś czas później. Wykleiłam 6 takich fragmentów. Brałam te numerki po kolei, tak jak leciało, dlatego że one też się po pewnym czasie pojawiały dopiero, a że mi się śpieszyło, to po prostu brałam to, co jest, a teraz jest ich też w ogóle nie wiem, w co ręce włożyć. Mam ten komfort, że mój mąż zabrał córkę i pojechał do swoich rodziców, więc mam cały dzień wolny. Natomiast musiałam sobie zrobić lekką przerwę na gości. Łącznie ten filmik, jak do tej pory, nagrywam już 5 godzin, więc naprawdę przez 5 godzin ja tutaj siedziałam, nagrywałam i wyklejałam to wszystko, co teraz do tej pory obejrzeliście. Więc niestety trwa to bardzo, bardzo, bardzo długo. Pomysł z tą taśmą również nie jest zbyt dobry, dlatego że ta taśma mi się odkleja. Jak już pewnie zauważyliście, albo i nie, to teraz możecie poszukać. Jedna taśma mi się odkleiła i nie mam pojęcia, co to był za numerek, bo nie zrobiłam sobie zdjęcia. Ale jak będę wyklejać, to na pewno w pewnym momencie dojdę, że któregoś numerku mi brakuje i wtedy będę wiedziała, że to jest właśnie ten fragment. Zrobiłam sobie później zdjęcie na wypadek, gdyby mi się odkleiły kolejne tasiemki, tak żebym mogła je dokleić. No i co ja Wam mogę powiedzieć? Fajnie to wygląda. Fajne jest to, że te obszary są różnej wielkości, że są różnej trudności. Jeden jest taki łatwiejszy, drugi trudniejszy, jeden się robi szybciej, drugi wolniej. Jest to naprawdę fajne urozmaicenie. I też mega mi się podoba to, że to nie ja decyduję o tych fragmentach, tylko Wy. Liczę ukradkiem na to, że będę mogła tutaj u góry coś wykleić, bo tam jest bardzo pusto, ale jeszcze nie przeglądałam tych cyferek, gdzie one tam są i w zasadzie widziałam tylko odpowiedzi, ale jeszcze nie przykładałam to na obrazek. Wiecie, o co chodzi. Ja teraz się zabieram do pracy, zobaczymy, ile uda mi się dzisiaj zrobić. Jest godzina 16, więc spodziewam się, że za niedługo mój mąż wróci, dlatego ten czas może się już powoli kończyć. Dlatego nie przedłużam i wyklejam. Zobaczymy, ile mi się uda. Sama jestem bardzo, bardzo ciekawa. Udało mi się dokleić jeszcze kilka diamencików, już więcej dzisiaj nie dam rady zrobić, tym bardziej, że światło już jest coraz gorsze. Moja córka wróciła, co oznacza, że muszę się zająć bobasem, ale to chyba dobrze. Siedziałam nad tym, słuchajcie, 7 godzin i nie tylko wyklejałam, ale też nagrywałam i w ogóle robiłam wszystko inne, więc na nagranie tego filmu poświęciłam bardzo dużo czasu. Jestem głodna, obolała, ale bardzo szczęśliwa i myślę, że to jest w tym wszystkim najważniejsze. Nie udało mi się wykleić wszystkich numerków, które mi pisaliście. Niestety zabrakło mi tego czasu, ale myślę, że na pewno zrobię to w przyszłości. W tym momencie bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, jak filmik Wam się podobał i przede wszystkim, jak podoba Wam się ten obraz. Jeszcze raz przypominam o kodzie rabatowym w opisie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!